Huh? The name? Yuanhang Auto. What's the name? My name No, the car. Yuanhang Auto. Thank you. Marki budżetowe, ale jednak o zacięciu sportowym, więcej przestrzeni, czy jednak typowe SUV-y i crossovery? Ja nazywam się Juliusz Szalek, a to jest Auto Made in China. I świat następnego wielkiego producenta chińskiego, czyli SAIC Motor. MG, Rowe i Maxus. Rowe to kolejna marka, która powstała na zgliszczach brytyjskiej motoryzacji. Czy kształt tego logo Wam czegoś nie przypomina? I dobrze, bo to kiedyś Rover, a dzisiaj Rowe. D5X DMH to SUV średniej wielkości z pięknym dekorem. No już nie wiadomo co wymyślać. I równie przepięknym wnętrzem z tradycyjną dźwignią. Tych samochodów jednak w Polsce nie będzie. A czy ja wiem, czy szkoda? Jest wiele innych fajniejszych. Na przykład taki. Tylko że to jest nic innego jak Maxus. No bo właśnie Maxus należy do tego samego koncernu, a model 9 to olbrzymi minivan. W niektórych kręgach znany jako Mifa 9. Świetnie widać różnicę między 9 większą, a nieco mniejszą 7. No jaką mniejszą? Naprawdę jest mniejsza? No może trochę. W sumie to powinienem wyposażyć się w taki statyw, albo pożyczyć taki statyw, bo zobaczcie, tak to się robi. Statyw stoi tutaj, aparat tutaj, pani siedzi w środku i sobie opowiada. Jedna i druga. To są jednak youtuberki. Tu jest kolejna youtuberka, tu są kolejne youtuberki. No, te działają na 3 telefony. Tak to wygląda. 3 telefony, transmisja na żywo, kable i zaraz będzie piskliwy głos. A w środku cuda się dzieją. No i oni tak naprawdę, to też z różowym patykiem. Wszyscy potem gadają, prowadzą transmisję na żywo, walczą o głosy youtuberów i tak dalej. Czas chyba wybrać się na kemping, a jeśli na kemping, to takim Maxusem RV Live. Jest namiot na górze, czyli podnoszony dach. Z tyłu jest przestrzeń na kuchnię, toaletę. O, zobaczcie jak fajnie rozwiązane. This is a bed. It's a length of 2 meters and a width of 1 meter. W środku normalnie miejsce siedzące. No i tak to wygląda z punktu widzenia kierowcy. Fotel jest obracany, a miejsca w środku jest całkiem sporo. A my zbudujemy własnego kampera na Maxusie, nie? No. Ten fotel możemy obrócić, tamtego już nie. Tu mamy szafkę, lodówkę, kuchenkę z tyłu, przesuwaną kanapę i gofry. I zaraz się poczęstuję gofrem. Plastikowym oczywiście. Widzicie jaki fajny plastikowy goferek? Nie wszystkie nazwy chińskich samochodów można z łatwością wypowiedzieć. Huh? The name? Yuanhang Auto. What's the name? My name No, the car. Yuanhang Auto. Thank you. Te prześlicznej urody samochody, które są luksusowe, klasy premium, jak mówi producent, nazywają się Yuanhang Auto. No przecież mówię, że Yuanhang Auto. No Yuanhang Auto. Yuanhang Auto. Yuanhang Auto. No i to wygląda tutaj jak Audi, kolejne Audi. To logo przypomina trochę Bentleya, ale z daleka. Daleka to jak Porsche. No chociaż tutaj ma za dużo dołu. Ale te światła, ta linia maski, już wymaluj Porsche. Wiecie, że ja nie dyskutuję z tym, co komuś się z czym kojarzy, no bo takich analogii w motoryzacji można znaleźć zdecydowanie więcej i zawsze jakiś samochód będzie przypominał inny. Niezależnie tak od modelu, czy to Y7 czy H9, ładnie te samochody są namalowane. To trzeba przyznać. O, i kolejne Lambodory. W zwykłym sedanie. Co to się robi? Proszę bardzo. Czy to jest wygodne? Jetour to kolejna marka, która w Polsce nie jest w żaden sposób kojarzona, rozpoznawalna ani nic. No ale za sprawą tego grilla może trochę przypomina Jeepa, może trochę przypomina Bejota, też chińskiego. T1
To terenówka z krwi i kości, tak jak ten pan i ta pani. Zdecydowanie bardziej podoba mi się ta wersja, czyli bardziej offroadowa, napakowana, z poszerzeniami, z takimi olbrzymimi progami, z ciekawymi felgami w kwadratach. O, już szperacz jest. Szperacz. Linki, bagażnik na dach. A nie to wygląda. Kawał auta. Ciekawe, czy to jest DMC 3,5 tony, czy nie. No ale co się dziwić. Tamto to było T1, a to jest T5, czyli zdecydowanie większy samochód. Zajebisty. Piątka jeszcze w takiej wypasionej wersji. Ma saperkę, pełne wyposażenie kamperowo-offroadowo-przeprawowe. O, robi wrażenie. Ale jakkolwiek ta marka nie chciałaby być terenowa, no to musi sprzedawać zwykłe SUV-y i crossovery, żeby przeżyć. Mamy elektrycznego L7 i elektrycznego L6. O, L6, tu musi się przepchać, L6. Ale żeby te wszystkie piękne samochody wyglądały dokładnie tak samo, musi się kryć pod tym jakaś technologia. A firma CATL to firma, która właśnie buduje technologię samochodów elektrycznych, czyli pakiety bateryjne i całe podwozie. Są marki, które są chińskie i doskonale o tym wiemy, ale są marki, które też są chińskie, ale robią wszystko, by z chińskimi samochodami nie miały nic wspólnego i nikt czasem z nimi ich nie kojarzył. I Polestar, jak bardzo by chciał, marką chińską jest. To są czwórki, a to jest trójka. Dla odmiany większa od czwórki, bo jest SUV-em, a to takie sedany. Ten samochód ma olbrzymią baterię, aż 111 kWh. Ale ładnie narysowany. Polestar zasłynął z niesamowitych osiągów, ale też z takiego szwedzkiego jednak cały czas designu. To jest przyjemne, miłe, to jest twarde, no to jest taka imitacja plastiku. Te dźwigienki są bardzo estetyczne, kierownica nie za duża, boczki tutaj przyjemny materiał, ładna faktura, tu piano black i mało intuicyjna klamka. Niby fajna, bo tylko wystarczy tu pociągnąć, ale trzeba do niej przywyknąć. Poczekajcie, zaraz się rozejrzę, czy nie widzę tutaj pana Tavaresa. Dlaczego wspomniałem o szefie Stellantisa? Bo samochody Leapmotor, czyli te właśnie różne SUV-y, sedany, a także małe kompakty, to auta, które poza Chinami mogą być dystrybuowane i produkowane wyłącznie przez spółkę joint venture należącą do Stellantisa. A ten maluszek T03 to samochód, który już niebawem będzie składany w Tychach, w Polsce. To przyjrzyjmy się, jak wygląda samochód, który niedługo będzie wyjeżdżał z polskiej fabryki. Gabaryt to z pewnością jego największa zaleta. A jakość materiałów? Twardy plastik, twardy plastik, twardy plastik, twardy plastik, twardy plastik, piano black, twardy plastik, ekran, gumiasta kierownica, twardy plastik. O, tu jest miękkie. Słuchajcie, no ale nie ma się co śmiać. To ma być mały, tani, elektryczny samochód. Nieskomplikowany ekran, prosta i czytelna grafika. Wszystko tutaj jest proste. No i właśnie takie ma być, bo ten samochód jest mały, prosty, nieskomplikowany. Czy tam ktoś znajdzie miejsce? No może za mną niekoniecznie. Jeśli zauważycie, że w drzwiach kierowcy boczek wygląda tak, a u pasażera tak, to nikt niczego w fabryce nie pomylił. Tak po prostu ma być. Tu tak? Tam tak. Z tyłu, tak jak z przodu. Z tyłu, tak jak z przodu. To może jednak ktoś coś faktycznie pomylił. Grunt, że w tym chińskim, tyskim aucie fotele są wygodne. Mały silniczek wygląda tak. Motor. Wygląda pojemność bagażnika. Ło, ale on jest głęboki. Tutaj będzie wpadać wszystko. Może nie za duży, ale słuchajcie, no w Apie chyba był mniejszy, więc to jest całkiem pokaźny kufer. Chcę sobie szczerze, te trójka to taki maluszek, to taki najtańszy, najmniejszy samochód. C10 jest zdecydowanie większa. To już pełnoprawny SUV, duży SUV, olbrzymi SUV bym powiedział. Ale jeszcze większa jest C16 i to jest właśnie najważniejsza premiera tych targów. To jest wielkie jak autobus praktycznie. Mniejsza jest C11,
To taki krótki, szybki przewodnik wam zrobię. Sedanem jest C01. Sedanem, liftbackiem bym powiedział bardziej. Z takim śmiesznym zakończeniem tutaj tej listwy. O, ale ten samochód, no tak, to jest takie typowe auto, typowy design do tych wszystkich chińskich samochodów. No i jest jeszcze, muszę się przedrzeć tutaj, jest jeszcze C11, która wygląda tak. Drzwi ma, patrzcie, bez ramek. W środku fantastyczny kolor skórzany. Ekranoza, oczywiście mamy raz, dwa i trzy ekrany. A cała reszta wygląda całkiem nieźle. Muszę dodawać, że wszystkie to elektryki? Nie muszę.